Siemanko, z Bangkoku. Dzisiaj odcinek troszkę inny. Idę właśnie na spotkanie. Dobra. Idę właśnie porozmawiać z Bani, czyli z dziewczyną, która nie zawsze była dziewczyną po prostu. Ladyboye w Tajlandii są uznawane za trzecią płeć. Jest to tutaj normalne, bardzo normalne. No i ta dziewczyna zgodziła się porozmawiać ze mną przed kamerą i opowiedzieć, jak to wszystko wygląda. Dlaczego zdecydowała się to zrobić, jakie miała uczucia z tym związane, jak teraz wygląda jej życie, no, czym się zajmuje i tak dalej, i tak dalej. Trzeba tam kilometr do przejścia, nie jechać metrem albo taksówką, ale kompletnie się nie opłaca. Znaczy metrem też jest spoko, ale taksówką kompletnie się nie opłacało, bo takie są korki. Dlatego muszę iść, bo już na mnie czeka. Myślę, że to będzie ciekawy odcinek. Ciekawy będzie dla Was usłyszeć, jak to wygląda, bo w Europie oczywiście to zjawisko jest traktowane zupełnie inaczej niż tutaj. Najwięcej ladyboy widziałem właśnie w Tajlandii, na Filipinach i w Brazylii. W tych trzech krajach właśnie. Dobra, resztę opowie już ona, także muszę iść. Jest już ze mną Bani, idziemy właśnie teraz gdzieś do kawiarni usiąść, no i tam porozmawiamy co i jak. Z tyłu mam moją ochronę, także będzie dobrze. Nie, where are you going? We go Tom and Tom Cafe. Okej, no, idziemy do kawiarni usiąść i tam będziemy nagrywać. Okay, you can say what's your name, how old are you, where you from, actually. My name is Pony Bunny. I'm 20 years old. I'm from Nan, North Thailand, near Chiang Mai. Okay, can you say what's your story when you feel you want to change for the woman? How long ago this happened? Yeah, when I was young, I feel like I want to be woman. That's it. I want to be woman. I don't want to be man. And I start to be transgender like maybe 2 or 3 years ago. Because in Thailand, we in high school we cannot like have long hair. We have robe. We have everything. When I finish high school, I decide to be transgender. What do you do here in Bangkok? How long you living here? I live here 2 years. Yes, I live here 2 years. I study here and I work here. Okay, you can say maybe about this because I heard before the ladyboys cannot change in the documents your real name, yeah? Yeah. How they look? You have still your old name, yeah? No, I still like can change name but cannot change Mister. Yes, can change the name you can but change. Oh. Name can change but cannot change Mister. That's it. Okay, do you have any situation or airport or somewhere when you have to prove that's really you, it's your documents and everything? Yeah, it's happened with me sometime because I have long hair and then maybe they don't know I'm ladyboy and they think I use another ID card. Okay, how they look with your family when you say you want to be girl and what's happened? Can you say something about this? Yes, I can say. Actually, my dad not really like ladyboy, and he just agreed with me like maybe 1 year ago because I prove myself. I take care of my family. I show him I can work. I can do everything. I can be normal. Yes, and he agreed with me now. Yes, and now you earn the money here and you just send to help your family, yeah? Yes, I send money to my family in Nan. Yes. Yeah, this is really cool, yeah, because you help them. That's nice. Okay, why you come to Bangkok? Yes, I come to Bangkok because my family in Nan is not rich, and I come here for work, study, and I start working on OnlyFans because my younger sister, I need to take care of her. Her still study in Nan, and I need to take care of my family. I need to find a way to find money. That's why I come to Bangkok because I think it's good to come here. And yes, it's good. Here is the more work and how many sisters and brothers you have? I have one younger sister and one bigger sister.
Yes. 3 years there. Oh, nice. Okay, do you have a boyfriend? How looks your life now? No, I don't have a boyfriend because foreigner in Thailand they don't want ladyboy to be girlfriend because they shy or something like they don't want ladyboy to be girlfriend. That's why I'm still single. Okay, I have one more question. When you dating, more from the tourists, like foreign, or from Thai? More tourists, More yes. tourists, yeah. And like foreigner. Foreign, yeah, exactly. Okay, I think that's it. Thank you so much. You want to love with me on this video. If you want to find the bunny, you can find the Instagram, and there is the link. And that's it. Thank you so much. Thank you. Siema, w kolejny dzień. Przyjechaliśmy właśnie na kanion. Tylko przyjechałem tutaj polatać dronem typowo. Bo tak to jest jak jest. Ale z drona będzie świetny efekt. Jesteśmy w miejscowości Chonburi. Nie, to jest powiat Chonburi? No, prowincja. Prowincja Chonburi. Chonburi. No, nazywa się Grand Canyon. Jak będziecie szukać na nawigacji, to jest Grand Canyon Bangkok. Tak w ogóle wczoraj ogłosili też, że zmieniają się warunki wjazdowe do Tajlandii. Czyli od 16 grudnia nie będzie trzeba robić tej pierdoły, jaką było wykupienie specjalnego hotelu razem z testem i z transportem. Teraz po prostu po przylocie wystarczy wykonać antygena. Akurat pociągniecie. Wystarczy wykonać antygena, wyjdzie negatywny, jesteście wolni. Także zarobiście. Zmiana na lepsze. I to najważniejsze. Co pani Alicjo? Fajnie jedziemy. No. Jebłaby tam to po niej. Nie mogę patrzeć. No, Alicja przed chwilą dobrze powiedziała w sumie, co też warto powiedzieć, że to miejsce po prostu jak przejeżdżacie obok, to można sobie zobaczyć, jak ktoś nie widział nigdy takiego kanionu. Ale nie jedźcie specjalnie. Nie róbcie tego. To nie ma sensu. Zdecydowanie nie. Ale za to teraz jedziemy w dużo ładniejsze miejsce, czyli na plażę Bangse? Bangsan. Bangsan plaża. No. Na chwilę, a później do Pattaya. No i dotarliśmy. Tutaj do tej miejscówki, bo no tak dużo turystów typowo nie przyjeżdża. To jest bardziej taki kurort dla Tajów. Bo żeby na weekendy z Bangkoku wyjeżdżać, bo to jest tylko praktycznie godzinka drogi od Bangkoku. Ładnie, no plaża i woda nie robi szału, ale poza tym jest spoko. Dużo palm, to mi się podoba. Alicja, co jemy? No, kurde, nie wiem. Chodź tu wejdziemy. Tajowie jak to Tajowie. Wszyscy sobie pikniki robią. Ale fajna miejscówka. No, plaża brzydka, nie ma co ukrywać. No taka zwykła po prostu. Nie taka rajska jakaś. Ale wygląda bardzo ładnie tutaj. Trzeba coś zjeść. Ej dobra, no to co jemy? Trzeba się zdecydować. Naprawdę tu ładnie wygląda. Dobra, pokażę wam jeszcze. Nie, tu już nie ma co pokazywać w sumie. Kolor wody jest tragiczny. No, jak nad polskim morzem. To nie jest
Tajlandia. Koniec tego odcinka, my się zbieramy dalej, musimy jechać oddać auto do Pattaji, a później powrót busikiem. No, oby był, ale myślę, że tak. Do każdej osoby, która by chciała coś głupiego napisać na temat dzisiejszego gościa, który był u mnie w odcinku, to sobie oszczędźcie. Naprawdę ja wiem, że niektóre głowy są zamknięte na niektóre rzeczy, ale to jest Tajlandia, tutaj to wygląda inaczej. I moim zdaniem fajnie, że po prostu zdecydowała się opowiedzieć, co i jak wyglądało, bo myślę, że na pewno nie jedna osoba była ciekawa, a szczególnie jak zobaczyliście miniaturkę, to na pewno 90% facetów od razu kliknęło. No, bez Ja przeczytania. się wcale nie dziwię, bo ja sama jak ją zobaczyłam, to ja takie wow. Ja sobie specjalnie wziąłem na ten wywiad Alicję ze sobą, żeby nie być podrywanym. Dobra, nic. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, narka. No i tyle. Jeszcze jedna sprawa. Zapraszam Was wszystkich na Instagrama Alicji. Zobaczycie go na dole w opisie. No powiedz, że tak. Nie. No powiedz. No powiedz. Alicja jest skromną dziewczyną, ale fajnie by było. Zróbcie to dla niej, nie dla mnie, bo dla mnie tego nie zrobicie, ja wiem. No.